pusta, ale głowa pusta. Dzisiaj jesteśmy w Canok, idziemy do Wagamama. Zanurzam was do tej torebki. Robię, moi drodzy, sernik. To jak one się sypią, to po prostu przekracza ludzkie granice. Robię, moi drodzy, sernik, on powinien być z żurawiną, ale żurawina, no nie mam za dobrej żurawiny. Myślałam, że jeszcze użyję tą, co na święta kupiłam, ale no niestety już zakwaśna, niedobra już jest. Także Radosław był w sklepie i kupił czereśnie. Drogie jak nie wiem co, ale zobaczymy, może wejdzie. Także hop do piekarnika i za godzinkę 10 będę wyciągała. Sernik się robi, moi drodzy, ale chyba nam coś się z piekarnikiem dzieje. Co prawda my powinniśmy mieć gwarancję przedłużoną na 5 lat, jak się nie mylę, na pewno mamy, także będę musiała sprawdzić. Ale co chwilę coś tam piszczało, że coś się dzieje z wiatrakiem, także wyłączyłam opcję na góra-dół, bo wtedy nie ma wiatraka, wiatrak wtedy tak nie lata. I coś pokazywało, zamknij drzwi. No ale nie wiem, zamknęłam drzwi, kilka razy próbowaliśmy, niby doszło do końca, także zobaczymy, czy się zrobi, czy nie zrobi. Tymczasem jedziemy, Wagamamy, zdecydowałeś, tak? Tak. Do Wagamamy, bo Radosław chce nagrać kolejny odcinek. Te takie nasze, teraz ten jego kanał, to zmusza nas do takiego wychodzenia. Znaczy my no i tak przeważnie raz w tygodniu wychodzimy, nie? Ale teraz wiecie, doświadczamy więcej, eksperymentujemy niż tylko Champis, także to akurat mi się bardzo podoba. A jeszcze Wam chciałam pokazać, nie wiem czy zobaczycie moje oko. Jakoś to nie wygląda korzystnie, ale użyłam dzisiaj paletki swojej, w bardzo długim czasie użyłam paletki Soft Glam i o ile te cienie są naprawdę ładne, to jak one się sypią, to po prostu przekracza ludzkie granice. Naprawdę, masakra z tym jest. Tak ta paletka wygląda, także fajna, dla każdego coś dobrego. Myślę, że w neutralnych takich kolorach, odcieniach, tonacjach, ale no mówię, no tak się paskudnie obsypuje, że no szok. Szok. Dobra, ja jestem gotowa, zimno jest. Niby 12 stopni, ale jakoś tak nie wiem, tak jakoś nieprzyjemnie. Tak więc zakładam grubą kurtkę i lecimy z mężem moim. Tutaj chyba trochę lepiej cienie widać, patrzcie, naprawdę ładne. Co prawda, na pewno zdecydowanie lepiej by one wyglądały, gdybym jeszcze używała podkładu. Zabiorę rękę, bo Radek nie może nagrywać. O Boże, bo Radek nie widzi. Ale no ja podkładu bardzo rzadko używam. Nie pamiętam kiedy ostatnio używałam, w zeszłym roku. A tak sobie właśnie zaglądam do mojej torebki, jakie mam tutaj pomadki. Wiecie co, już wyciągnę i zobaczę, co ja tutaj ze sobą wożę, bo wożę zawsze pełno. Co? Ładnie pachniesz, co to jest? No to właśnie te perfumy, co kupiłam. Te co kupiłaś, te Givenchy, no są prześwietne, co? bardzo ładne. Z kalendarza, to już kolejna rzecz z kalendarza z zeszłego roku, przez którą po prostu, wiecie, znalazłam swoją pielęgnację, teraz perfumy, naprawdę, to był kalendarz Cold Beauty w zeszłym roku, nie? A w tym roku nie kupiłam. Nie to, że żałuję, bo mam wszystkiego dużo. Czekajcie, zanurzam was do tej torebki. Dobra, położyłam was tu w nogi. Mój błyszczyk Dior to jest drugi, już na wykończeniu, Ogólnie się zastanawiam, czy może sobie zrobić takie, wiecie, ja rzadko robię denka, robię takie mini denka, ale żeby po prostu sobie wszystko zbierać, żeby na sam koniec roku zobaczyć, ile ja tego zużywam, bo ogólnie mało zużywam, a już teraz mało kupuję, ale kiedyś kupowałam dużo, także nie wiem, napiszcie, czy to dobry pomysł, czy nie. Później mam tutaj ten olejek z Clarinsa i powiem wam, że on jest fajny, ale on zmienia usta na taki kolor, taki niezbyt fajny różowy. Przypuszczam, że zaraz jego użyję, bo on takie dosyć wysuszone, także zużyjemy jego i zobaczycie. Później tutaj mam tą pomadkę w płynie matową z Essence, bardzo fajne, one są super. Widzicie, zapomniałam o niej, ja razem z wami ją w sumie kupiłam. No ale nie chcę koloru na razie. Tym bardziej, że matowe, a te moje usta, tak jak mówię, nie do końca takie, jakie powinny być. No i tutaj mam Super Stay i to jest kolor. Czy tutaj gdzieś widzę ten kolor? A, mamy tutaj numer 20, Enjoy the View. Fajna też, tak w sumie w takim kolorze, jak i opakowanie. Maczek, czujecie, że mam to wszystko w torebce? Maczek i która to jest? Chili? Tak, chili. Taka czerwień odpowiednia dla osób o ciepłej karnacji, ale jakoś tak nie do końca się w niej widzę, powiem wam szczerze. Także nie wiem, będę musiała w ogóle zrobić taki przegląd swoich wszystkich szminek. No i tutaj ostatnia z Essence, tak jak wtedy kupiłam, tak w tej torebce zostały. Hydra Mate i to jest kolor 412 Honey i też ona jest dosyć fajna, bo jest niby matowa,
Tak jak widać, no jest matowa, taka trochę nude brąz, ale matowa, ale nawilżająca, co jest tutaj dziwne. Także taki składzik mam, ale dobra, lecimy z tym olejkiem, bo nawet dużo jej zużyłam już. Lecimy z tym olejkiem, bo właśnie chcę zobaczyć, czy on faktycznie zmienia kolor na taki mocno różowy, czy to jakieś moje widzi mi się. No to tak wyglądam na razie bez olejku, a zaraz olejek nałożę. Z olejkiem. Co prawda pachnie on przepięknie, no pachnie rewelacyjnie, ale no zobaczymy, dam chwilę i zobaczymy, jak się zmienia na ustach, ale tak coś mi się właśnie wydaje, że on daje taki różowy, barbiowy kolor, bo ostatnio właśnie gdzieś tam byłam na szkoleniu i co chwilę jego używałam i później wychodzę do łazienki, tłuste różowe jak Barbie, zupełnie mi niepasujące. Na razie chyba nie zmienił koloru, nie? Ale fajne, jeśli chodzi, w ogóle nie jest klejący, dosyć długo się utrzymuje, bardzo, bardzo, bardzo ładnie pachnie, naprawdę bardzo ładnie. No ale właśnie będę musiała zobaczyć, w ogóle dużo już jego zużyłam. Zaraz będę musiała, 1/5 to w sumie nie tak dużo. A, ja w ogóle nie otworzyłam tego kalendarza przecież adwentowego. Sklarnica, no tam przecież ten olejek sklarnica jest, ja dostałam z Thermomixa. No, a też ogólnie wiecie, co się okazało, że ja zaraz mam konferencję Thermomixową w Walii. Mi się cały czas wydawało, że mam ją w dni wolne. A okazuje się, że nie. I nie wiem, czy dostanę urlop na jeden dzień. Mam nadzieję, że dostanę urlop. Mam nadzieję, że mi da ten urlop. No, musi mi dać, bo takiej imprezy nie mogę przegapić. No, a najśmieszniejsze jest to, że to oczywiście jest taka gala, to jest takie bardzo wszystko eleganckie. A ja nie mam kiecki, bo obowiązuje czerń i czerwień. No to masz czerwoną w kropki. To... Przestań, Radek. Radek cały czas, ja wiem, że to jest fajne, że ładnie w niej wyglądam. Radek mówi o tej sukience pin-up, ale to nie jest sukienka na galę. Oczywiście, że jest. Jezus, na galę w grillu, w ogrodzie. Nie wiem, nie rozumiesz takich rzeczy w ogóle, zupełnie nie rozumiesz. No nie rozumiesz, nie wiesz, jak się kiedy trzeba ubrać, nie wiem. Dobrze się trzeba ubrać. No dobrze, no i właśnie próbuję się ubrać. Najlepiej. W takich kolorach, w takich fryzurach i w takich właśnie latach 60., 50. amerykańskich. No dobra. A ogólnie znalazłam też dzisiaj pierścionek, znalazłam od moich rodziców, od mojego taty. Mój tato to w domu zawsze kupował złoto i założyłam. Wczoraj wieczorem tak mi przyszedł na chwilę przez myśl i dzisiaj idę do szuflady, a tam pierścionek. W ogóle masz jakieś zdolności telepatyczne. Co dzisiaj zrobiłaś dla mnie w sklepie? No, w ogóle dzisiaj myślałam o ciastku, zanim sernik zrobiłam, to pomyślałam o ciastku z tymi orzeszkami pekan. Radek przywozi ciastka z orzeszkami pekan. Ale ogólnie to kiedyś, nie wiem, czy ja Ci mówiłam, że ja chcę iść do takiej szkoły. W Polsce była taka jedna szkoła we Wrocławiu, gdzie właśnie się wydobywało takie różne zdolności. I nie wiem w sumie, czemu nie poszłam, bo, no, znaczy wiem, bo wyjechałam do Anglii. Znaczy to tylko tak mi przychodziło, to jeszcze nie było nic zatwierdzone, to jeszcze nie było nic takiego, jak to nazwać? Popularne, no. To nie to, żebym szła, co było popularne, ale właśnie pamiętam, że mi tak przez myśl przychodziło, bo ja bardzo często miałam jakieś takie... Wiecie, ja na przykład jak mi się coś złego śni, to ja wiem, że coś się wydarzy. Ja od razu wiem, do kogo zadzwonić. Kiedyś mój dziadek, jak miał operację, jak mu amputowali nogi, to obudziłam się rano i od razu zadzwoniłam do mamy, bo nie wiedziałam o tym zdarzeniu. I się od razu pytałam, co tam mój dziadka Franka. W ogóle mam jakieś takie dziwne, nie? Tatę, jak ostatni raz, jak się z tatą żegnałam, ja bym chyba nie mówiłam tutaj, jak się z tatą żegnałam, jak wyjeżdżaliśmy z wesela z Polski, to tak z tatą staliśmy. Ja weszłam do Radka do auta, bo wyjeżdżaliśmy już wtedy do Anglii i powiedziałam, mam przeczucie, że ostatni raz widziałam tatę żywego. To było straszne, nie? I tak płakałam wtedy w tym aucie. Straszne, znaczy no jeszcze później widziałam, ale już nie. Ja też mam przecież prorocze sny i w ogóle śnię o miejscach, gdzie nigdy w życiu nie byłem. Jesteśmy gdzieś i ja wiem na przykład, co będzie za rogiem i tak samo jak z tym z moim pracownikiem, co powiedziałem mu, że ma dziwną aurę dookoła siebie i widzę dom z powybijanymi szybami i zaczął płakać. Ja mówię, ale co się stało? No bo mój ojciec kiedyś wpadł w furię, powybijał wszystkie szyby i to był ostatni kontakt z jego ojcem. Także, no nie wiem, chciałbym to jakoś tak liznąć, co tu można zrobić na ten temat. To nie można się blokować. Ja nie pamiętam,
za bardzo widziała i żeby mnie rodzice blokowali, bo tak bardzo często się zdarza, że nie, dziecko, wydaje ci się. Mój brat na przykład zawsze mówił, że boi się czarnego i słomianego. Bo gdzieś tam jest czarny i słomiany w szafie, wiecie o co chodzi? I tak się zastanawiam, czy faktycznie coś tam widział, ale pamiętam, że to takie było właśnie w domu, nie, nic tam nie ma, nic nie widzisz. No, takie rzeczy, a ja wierzę bardzo w takie rzeczy i w ogóle wierzę bardzo właśnie w kontakt ze zmarłymi, bardzo wierzę. Chyba, że sobie wyobrażam, bo mi to pomaga, ale o ile mi to pomaga, to mi dobrze. To czemu nie? Bo inaczej tak chyba bym dalej z tego nie wyszła, nie? Także jak znacie kogoś, kto może nas rozwinąć spirytystycznie, to poprosimy. Spirytystycznie? Tak to się nazywa? No. Jak tam, różowe usta? Nie, w sumie. Różowe usta, ale głowa pusta. Chyba mówisz o sobie. Dzień dobry, witajcie na moim kanale. Ja jestem troszeczkę przeziębiony, ale to nic, już od tygodnia taki jestem. Jak zobaczyliście w ostatnim filmie. Dzisiaj jesteśmy w Canok, idziemy do Wagamama. Masakra, jaka jest masakra. Mamy znowu jakiś kolejny huragan. Nie wiem, co to za huragan jest. Jola. Jakiś 3-literowy. Na I. I Jola. Moi drodzy, my już powiedzieliśmy, głośno dosyć muzyka gra, ale mam nadzieję, że nie będzie tego bardzo słychać. Oczywiście, jako że kocham mojego męża i życzę mu powodzenia, zostawiam wam, zobaczcie, co się dzieje. Zostawiam wam tutaj link do kanału Radka. Obejrzyjcie sobie, gdzie byliśmy. Muszę kupić jakąś kieckę, ale chyba raczej tutaj nie kupię w tą pogodę. Już tutaj akurat nie zobaczycie, ale tutaj, gdzie jesteśmy Boże! We cannot say that. W Canok Design Outlet, to tam cały czas są ozdoby świąteczne. No. Ale tylko na drzewach w sumie, tak już nie ma. Także wyjeżdżamy. Jakie to jest święta już powinny być w sklepach? Easter, tak? Już jest Easter. Jajka, Easter, znaczy Wielkanoc. Już jest Wielkanoc, dawno. Dawno jest Wielkanoc, także my jedziemy do domu. Niby zima, niby jesień, a zimno przez ten wiatr chyba, tak mi się wydaje. Nieciekawe. Wiatr i deszcz. No, wiatr i deszcz, jest tak paskudnie, jest tak strasznie zimno się wydaje. Ile stopni pokazuje ogólnie? 12 stopni teraz jest. No, 12 stopni o godzinie, moi drodzy, 17:34. No, ale jest zimno naprawdę i nieprzyjemnie. Ogólnie ja nagrywam to dzisiaj 21 stycznia, także wszystkim babciom, jeśli macie swoje babcie, to mam nadzieję, że poszliście do nich złożyć im... Jeśli macie swoje babcie, to mam nadzieję, że poszliście złożyć im życzenia. I dziadkom też. Ja swoją ostatnią babcię straciłam właśnie w zeszłym roku. I ogólnie to właśnie mam kilka zdjęć z nią, ale z babcią ze strony mojej mamy mam bardzo mało zdjęć, bo wtedy jeszcze nie było komórek. Czy nie, no w sumie były już komórki. Gdzieś tam jakieś zdjęcia robiłam, ale były komórki, no ale takich zdjęć jako zdjęć, no to niestety nie mam, tak jak wiecie. Sobie teraz mogę wejść tutaj w zdjęcia z babcią Władzią, to z babcią Kazią moją niestety nie mogę. I mam pierwsze święto. No, ty miałaś szczęście, że poznałaś obie, ja poznałem tylko jedną. No, ogólnie miałam... Moja babcia umarła, zanim się urodziłem. Kilka miesięcy, już dobrze nie pamiętam kiedy, ale wiem, że mama była ze mną w ciąży i babcia zmarła. No, także mam nadzieję, że u swojej babci byliście, życzenia złożyliście. My już wracamy do domu. Normalnie czuć, wiecie co, jedziemy tym autem i normalnie czuć jak rzucę, nie? Wiatr tak wieje, że aż normalnie czuć jak autem poniewiera.